Nadchodzą najbardziej kolorowe ze wszystkich świąt w roku. Pora więc przystroić również nasze balkony i tarasy. Dziś kilka pomysłów na wielkanocne dekoracje w donicach. Zapraszam! Gdy zbliżają się święta, pragniemy wprowadzić świąteczny nastrój w każdy zakątek naszego domu, a także balkonu czy ogrodu. Jedną z roślin, która stała się symbolem Wielkanocy, jest bukszpan. Jest to też wspaniała zimozielona roślina, którą z powodzeniem możemy uprawiać w donicy. Od niej więc zaczniemy dekorowanie tarasu. Bukszpan wytwarza gęsty, ale dość płytki system korzeniowy, co oznacza, że naprawdę będzie się dobrze czuł w pojemniku. Ten okaz, który rośnie w moim ogrodzie, wymaga przesadzenia, ale zamiast trafić na inną rabatę, trafi do tarasowej donicy. Sadząc krzewy, pamiętajmy o warstwie drenażu na dnie pojemnika, w którym koniecznie muszą być otwory odpływowe. Bukszpan jest rośliną mało wymagającą i możemy ją posadzić praktycznie w każdym podłożu ogrodowym lub kwiatowym. Będzie dobrze rósł zarówno w słońcu, jak i w cieniu. Umieszczamy bryłę korzeniową na takiej głębokości, żeby jej wierzch znajdował się około 5 cm poniżej krawędzi pojemnika. Dosypujemy podłoża, wypełniając doniczkę i obficie podlewamy. Żeby zapobiec wyrastaniu chwastów, dookoła krzewu możemy wysypać warstwę grysu lub ozdobnej kory. Bukszpan jest idealnym krzewem do ozdobnego strzyżenia. Możemy z niego uformować np. kulę lub jajko. Prostota donicy będzie harmonizować z okrągłym kształtem rośliny. Roślina ta doskonale znosi cięcie formujące i jest naprawdę wytrzymała. Zresztą po przesadzeniu zawsze warto przyciąć nadziemną część rośliny, ponieważ jej podziemna część została uszkodzona i musi się zregenerować. Bukszpan będzie wspaniałą ozdobą naszego balkonu lub tarasu nie tylko w okresie świątecznym, ale przez cały rok. Również zimą, bo jest to roślina zimozielona. Uprawiany w donicy wymaga nieco więcej uwagi niż okaz, który rośnie w gruncie. Musimy pamiętać o systematycznym podlewaniu w upalne dni, a gdy już się przyzwyczai do nowego miejsca, warto go od czasu do czasu nawieść. Jeżeli zimą będą zapowiadane silne przymrozki, zalecane jest zabezpieczenie bryły korzeniowej. Ale warto, bo taką dekoracyjną donicą na balkonie lub tarasie możemy się cieszyć przez wiele lat. Symbolem Wielkanocy są też kolorowe wiosenne kwiaty. Mogą być to bratki, stokrotki czy pierwiosnki. W połączeniu z gałązkami bukszpanu, które zostały nam po formowaniu krzewu, będą kolejną doniczkową dekoracją. Pierwszą rośliną naszej kolorowej kompozycji będzie sasanka. Jej kwiaty pojawiają się stopniowo. Jedne przekwitają, inne się dopiero rozwijają. Jedna roślina może ich wydać kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt. Miejsce obok zajmie biała stokrotka o pełnych kwiatach, a z drugiej strony trafi bratek o biało-czarnych płatkach. Bratki to chyba najbardziej kolorowe i wesołe kwiaty. Fioletowo-żółty okaz o drobniejszych płatkach jak najbardziej też będzie pasował. I pierwiosnek o jaskrawych różowych kwiatach z żółtym oczkiem. W wiosennych czy wielkanocnych dekoracjach nie powinno zabraknąć akcentu w żółtym kolorze. Dlatego w najmniejszej doniczce posadzę kolejnego bratka, drobnokwiatowego w słonecznej, radosnej barwie. Uzupełnieniem obu donic będą gałązki bukszpanu. Te, które wsuniemy w podłoże, mogą się nawet ukorzenić. Te, które nie będą sięgać gleby, ładnie się zasuszą. Ich ciemnozielone liście będą idealnym wypełnieniem. Dzięki nim wszystkie trzy donice staną się harmonijną całością. Do nich dołączy drewniany zając i już można poczuć świąteczny klimat. Do tematów wesołych, wielkanocnych i wiosennych dekoracji powrócimy jeszcze w kolejnym odcinku programu Balkony i Tarasy, na który zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia!